Obecny rząd znów rozdaje pieniądze Polakom. Tym razem chodzi o specjalne emerytury dla kobiet. Wkrótce będą mogły cieszyć się ogromnymi pieniędzmi. Aż kilkaset tysięcy złotych może trafić do kieszeni pań w naszym kraju. Pomysł, nad którym rząd PiS pracował już od dłuższego czasu, ostatecznie zostanie wprowadzony w życie. Już od 2019 roku kobiety dostaną minimalną emeryturę, nawet jeśli nie przepracowały ani jednego dnia pracy. Spełniony musi zostać tylko jeden warunek. Kobieta, aby dostać pieniądze, ma urodzić i wychować minimum 4 dzieci. Prawdziwe kokosy dla matek. Nie muszą przepracować ani jednego dnia, dostaną emerytury. Wysokość emerytury minimalnej to obecnie 1029 zł i 80 groszy brutto miesięcznie. Matka może zacząć ją przyjmować po ukończeniu przez nią. Zakładając, że obecnie średnia długość trwania życia kobiet to około 82 lata, kobieta dostawać będzie pieniądze przez 22 lata. Proste obliczenia i możemy zobaczyć, że przez cały okres wypłacania świadczenia będzie to blisko 272 tysiące złotych. Dodać można do tego, że kobieta niepracująca, wychowująca 4 dzieci aż do uzyskania przez niedojrzałości, dostawać będzie świadczenie 500+. Za 4 dzieci w przypadku nieprzekroczenia progów dochodowych w rodzinie jest to 432 tysiące złotych. W przypadku wysokich zarobków męża, jest to jedyne 324 tysiące złotych. Warto dodać, że świadczenie Rodzina 500+ nie jest objęte podatkiem dochodowym, więc podane kwoty są wartościami netto. W tym roku koniunktura jest dobra, ale to się skończy i będzie problem. Mówi Witold Michałek z Biznes Center CLUB, oceniając zapowiedzi programu socjalnego rządu PiS. Prognozuje także, że jakaś grupa społeczna zostanie uderzona, żeby zabezpieczyć finansowo nowe programy. Podczas sobotniej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło zapowiedzieli szereg nowości, które zamierza wprowadzić partia rządząca. Obniżenie CIT, mniejsza składka ZUS dla małych i średnich przedsiębiorców, program Mama. Pieniądze dla emerytów i młodzieży to tylko niektóre z planów rządu. Eksperci ostrożnie podchodzą do tych zapowiedzi. Jest to dość ryzykowne, mówi Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki, legislacji i lobbingu, minister do spraw procesu stanowienia prawa gospodarczego gabinetu cieni BCC. Ekonomista podkreśla, że choć w dobie dobrej koniunktury gospodarczej rząd chwali się niskim deficytem, to nie jest on wystarczający z punktu widzenia przyszłości. To będzie wyzwanie, gdy koniunktura się pogorszy. Dochody spadną, a będzie trzeba znaleźć pieniądze na sztywne wydatki socjalne, zauważa Michałek. Skąd rząd weźmie pieniądze? Rząd nie ma własnych pieniędzy, musi się poruszać w obszarze naszych podatków.